Dzień dobry Państwu. Będzie to dosyć surowy pod względem edycji odcinek, w którym obejrzymy ulicę Santiago z punktu widzenia pieszego. Odcinek ten nie aspiruje do miana dokumentu o Chile, którego praktycznie nie widzieliśmy pozostając tylko w stolicy tego kraju. W skrócie, w tym odcinku bez planu chodzę po Santiago i nagrywam to, co widzę, dodając do tego na gorąco swoje spostrzeżenia i przemyślenia. Witajcie, witamy w Santiago. Teraz do spożywczaka miejscowego i pokażę wam, jakie są ceny. Nie wiem, jakie jest Chile, bo w sumie chyba okaże się, że nie wyjedziemy w ogóle z Santiago, bo nie mam karty kredytowej, a nonsens tego świata polega na tym, że możesz mieć 3 miliony dolarów na koncie i chcieć założyć gotówkę jako zastaw, no ale nie, niestety musisz mieć kartę kredytową. A ja nie lubię mieć karty kredytowej, ale chyba będę musiał w końcu założyć. Nie mogę wynająć samochodu i przez to nie możemy wyjechać z Santiago. Jesteśmy w spożywczaku chilijskim, więc tak, weźmiemy wodę 5 litrów i café, por favor. Sí. ¿O tienes el más fuerte, el rojo? Sí, eso. ¿Me gustó este? Sí, 3 así, por favor. ¿Y eso qué es? Yo tengo canal en YouTube de viajes, de mis viajes. Więc kupujemy wodę, kawę i cukier. Pani wypisuje tam rachuneczek i dostajemy go w takiej postaci. Całość kosztowała 3850. Z kawą są tu ciekawe patenty. Z tego, co się dowiedziałem, to po prostu Chilijczycy za bardzo nie piją kawy i w związku z tym nie za bardzo da się znaleźć kawę taką zwykłą, sypankę. Trochę mi to przypomina Filipiny. Na Filipinach też nie mogłem kupić zwykłej kawy dość łatwo, szybko. Tylko właśnie takie małe szociki w plastikowych torebeczkach. Wracamy do domu, tam macie palmy klimatyczne, a tutaj stare drzwi santiagowskie, chilijskie, które pewnie jeszcze pamiętają Pinocheta. I nie tylko. Idziemy napić się kawy, a to macie policyjny samochód. Policjanci nazywają się carabineros. Przepraszam, nie carabineros, tylko carabineros. Izabel już mnie poprawił. Teleton. ¿Tú entiendes qué es eso del Teletón? Es una organización que se encarga de recaudar dinero para ayudar a los niños con discapacidad. Czyli jest to troszeczkę podobne do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Troszeczkę. Zobaczcie, ludzie piszą na samochodach Teleton. Teleton! A to oznacza właśnie, że się składają na tę zrzutkę na chore dzieciaki. Piękna chilijska listopadowa wiosna. Mijamy budynki uniwersytetu. Zobaczcie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w porównaniu do Wenezueli, no to tylko minę ten bez, czy cokolwiek to jest. To jednak jest bezpiecznie, nie ma wszędzie tych drutów kolczastych. Oczywiście są w Santiago dzielnice bardziej niebezpieczne, ale nie ma zupełnie porównania. Jakiś sklepik tutaj taki malutki. I idąc dalej mijamy, proszę Państwa, Ładę 2104. Nie znam się na tym, ale tak jest napisane. Łada na chilijskich blachach. Tego jeszcze nie grali. Porządeczek jak to w kraju rozwiniętym. Nie można parkować, to nie można parkować. Znaki, ludzie przestrzegają raczej prawa. Wszystko się zgadza. Chodzimy do naszej kawiarni. Tu możecie sobie spojrzeć na ceny. Ta żarówka tak nie miga, tylko to przez odświeżanie 24 klatki na sekundę tak wygląda. Jest piękny chilijski dzień, wiosna, 29 stopni, zamówiliśmy sobie 2 kawy. Kupiłem banany, chociaż już trochę zjedzone, i cola, i całość kosztowała. Ten rejon, w którym mieszkamy, przypomina mi mniej więcej okolice ulicy Francuskiej w Warszawie. Jest tutaj tak dosyć na bogato. Tutaj z kolei jest bardzo dużo studentów, dlatego że jesteśmy blisko uniwersytetu. Niedaleko mieści się uniwersytet, którego nazwę teraz podaję na dole. Z tego, co się dowiedziałem, wszystkie uniwersytety w Chile są prywatne. Szkolnictwo jest tu prywatne. Państwo tylko pomaga stypendiami niektórym bardziej utalentowanym studentom. W przeciwieństwie do Wenezueli, pieszy ma pierwszeństwo na pasach, samochody się zatrzymują. W Wenezueli, podobnie jak i na wschodzie Europy, na Ukrainie, w Rosji i tak dalej, to samochód ma pierwszeństwo. Ja to w ogóle mam taką swoją małą teorię, taką małą zależność, że tam, gdzie nie jest respektowane prawo, tam, gdzie pieszy się nie liczy, gdzie obywatel się nie liczy, gdzie jest ogromna korupcja i gdzie samochód cię właśnie przejedzie na pasach, gdzie nic się nie zgadza, tam są najpiękniejsze kobiety, a tam, gdzie jest pełen porządek, wszystko się zgadza, faceci są skupieni na organizowaniu życia, czyli w zachodnich krajach, tam kobiety są już mniej atrakcyjne. Dobra, koniec mojego gadania, pooglądajmy trochę te okolice studenckiej części dzielnicy. Tutaj można sobie jakieś jedzenie zamówić. Tu są jakieś reklamy. Izabel rozmawia z ciocią. ¿Y dónde está? Tutaj coś sprzedają na chodniku, przypomina mi to trochę Polskę.
Ah, ya. Kiosk, który też mi przypomina Polskę. Así que... Stoiska, które też mi przypominają troszeczkę Polskę. Wszystko mi tu Polskę przypomina. Kolejka do Maka. Kolejne stoisko z jakimiś drobiazgami. To, co jest tu z pewnością fajniejsze niż w Wenezueli, to to, że nie ma takiej przestępczości. Nikt tu nie mówi, że chowaj tę kamerę, bo jest niebezpiecznie i tak dalej. Nie, jest normalne życie. Bardzo przypominające Europę. Po prostu nikomu się nie opłaca kraść kamerki, bo może za to pójść do więzienia albo mieć poważne kłopoty z prawem. Policja działa tutaj dosyć dobrze. Oczywiście nie jest to idealne państwo. Jest korupcja i tak dalej, ale myślę, że na poziomie europejskim, a nie wenezuelskim. Isabel, tu siempre con el teléfono. Flaga Chile. Liczne jedzenie. Kiosk. Można sobie kupić jakiś... arbuza sobie można kupić tutaj. Arbuzik. I idziemy chyba do metra. Jeszcze nie jechaliśmy metrem i będziemy nim jechać po raz pierwszy. To wygląda zupełnie jak w Wenezueli tutaj. Isabel kupuje bilety. No właściwie nie bilety, bo okazało się, że kupuje się kartę, a nie bilety. Sí, por favor. A tam przyjechało metro. Para mí. Jest to taka karta, której mogą jej użyć różne osoby. Ona jest na ileś przejazdów. Jeden przejazd wychodzi tyle. Zatłoczono, ale przy karakaskim metrze to i tak nie jest hardkorowo. No może jest trochę hardkorowo. Chcieliśmy wyjść na ulicę, ale chyba trafiliśmy na stację kolejową, dworzec kolejowy. Jesteśmy przy stacji centralnej i rozwala mnie zawsze to połączenie palmy i choinka bożonarodzeniowa. Idziemy w kierunku centrum handlowego. Santiago trochę mi przypomina Nowy Jork z czasów, gdy mieszkałem w Nowym Jorku. Jest pełne imigrantów. Santiago jest teraz takim punktem ciążenia, trochę punktem przyciągania imigrantów wszelkich, z Haiti, z Wenezueli, a także z Peru, z Boliwii, z różnych innych państw z Ameryki Południowej. Jest ich tutaj mnóstwo i starają się sobie jakoś tutaj radzić. Najczęściej handlują, zajmują się takimi jakimiś drobnymi biznesikami na ulicy. Jednym z dość powszechnych sposobów na biznes mieszkańców Ameryki Południowej jest kupowanie w cenach hurtowych drobnych produktów spożywczych typu woda lub gumy do rzucia i sprzedawanie ich pieszym lub kierowcom samochodów po cenach wyższych niż w sklepie, doliczając niejako za usługę. To, co może być trochę denerwujące tutaj dla vlogera, youtubera, jakby tego nie nazwać, to to, że słońce jest tutaj ostre przez cały dzień, praktycznie do 19 nic się nie da nagrać, a że nie mam filtra ND do mojego obiektywu, to w ciągu dnia mogę nagrywać tylko GoPro. Chciałbym ponagrywać coś aparatem, ale niestety wychodzą strasznie płaskie kolory i wszystko jest przepalone. Tak więc oglądacie materiał z GoPro, ale GoPro zawsze na propsie. Ok, wchodzimy do centrum handlowego. Centrum handlowe jak to centrum handlowe, podobnie jak w Polsce, są też ozdoby świąteczne. Nie będę przynudzał. W skrócie, ceny są tak jak w Polsce lub trochę wyższe. Śmieszne jest to, że kolekcja letnia wjechała pod koniec listopada. Dobrobyt w sklepach. Wybór ogromny.
drogo. 2 godziny później, po zrobieniu zakupów i wydaniu sporo kasy i kupieniu Joggenfrust, to jest właśnie Joggenfrust, czyli taki jogurt jakby. Pyszna sprawa, ciężko to znaleźć w Polsce, ale z tego co widziałem już są przedstawicielstwa, bardzo polecam. Takie słonawe, nie za słodkie, orzeźwiające, dobre, jogurtowe lody takie. Dobra, popatrzmy trochę na ludzi. Nie jest tak, że w Santiago nie można znaleźć tanich ubrań. Tutaj jest na przykład taka hala z tańszymi ubraniami. Także można. A tu są jakieś takie kapliczki, nie wiem do końca o co chodzi. Ale są kapliczki ze świeczkami. Jakieś tablice. Ludzie palą świeczki. Jak ktoś z was wie o co chodzi, to powiedzcie. ¿Cómo estás, Kisbel? Bien, ¿y tú? Bien, ¿tu gusta Chile, Santiago? Sí. Ale sikami tu śmierci. Teraz jesteśmy w takiej nieturystycznej części Santiago, Chile. Choć nie jest to barrio, jest to centrum, ale no nie jest to reprezentacyjne bardzo miejsce. I dobrze, życie. Zobaczcie, tutaj można sobie rowerki wynająć, tak jak w Warszawie i w wielu innych miastach w Polsce. Dzień dobry, witam Państwa w najbardziej turystycznym miejscu, najbogatszej stolicy per capita na osobę w tym momencie Ameryki Południowej, w Santiago w Chile. Miejsce nazywa się Plaza de Armas, czyli Plac Broni chyba w dosłownym tłumaczeniu. Jest to typowe miejsce dla wielu stolic i wielu miast Ameryki Południowej. W ten sposób Hiszpanie budowali swoje miasta. Plaza de Armas był to taki główny plac w centrum miasta, najczęściej z parkiem. Miejsce to prawie zawsze pełne jest turystów, są tu z reguły tłumy. Taka starówka w Warszawie, można powiedzieć. Tutaj typowe dla Santiago połączenie, nowoczesność i tradycja. A tutaj jest jakieś przedstawienie, najczęściej komediowe.
Co chwilę jak idę, to czuję co jakiś czas zapach jarania, znaczy marihuany. Nie wiem jak tutaj jest z paleniem, czy jest legalna jakaś ilość, czy nie, dowiem się i napiszę na dole. Ale ciekawe, często czuję w Santiago zapach marihuany. O, jaki piękny kościół. Zobaczcie. Palabras del alma se despiertan para ti. ¿Cómo podemos hacer? Tutaj dowód na to, że jest wiosna w Chile w listopadzie, a tu policja. Ej, zobaczcie, kolejka w Chile. Ciekawe dlaczego. To jakiś fenomen. Pewnie do taksówki. Zgadza się, do taksówki. Z tego co mi mówili mieszkańcy Santiago, to jest to nie do końca bezpieczne miejsce, ale policję tu widać. Policja w Chile ma zaufanie ludzi, zajmuje się swoją robotą, cieszy się autorytetem i wykonuje swoją pracę po prostu. Wszystko się zgadza. Zobaczcie co zobaczyłem, czereśnie. Tego nie ma w ogóle w Wenezueli. Tam to jest podobnie jak jabłka, owoc egzotyczny. Jest za ciepło, żeby takie rzeczy rosły. Mam taką rozkminkę, słuchajcie, na temat Santiago i na temat Chile, że ludzie nie są tutaj tak serdeczni jak w Wenezueli. Jednak brakuje tutaj tego takiego luzu, uśmiechu, takiej serdeczności. Bardziej się spieszą. Nikt tu nie ma aż tyle czasu, żeby tam się bawić w jakieś uśmiechy i tak dalej. Jakie to jest w sumie smutne, że wraz z dobrobytem, z tym jak się pojawia więcej pieniędzy, wszyscy stajemy się trochę bardziej egoistyczni. Obserwuję to w wielu miejscach. Tam, gdzie gospodarka świetnie sobie radzi, tam najczęściej ludzie są bardziej skupieni na sobie. Oczywiście nie chcę mówić, że nie chciałbym żyć w dobrobycie. Chodzi mi tylko o to, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że wraz z pieniędzmi, z tym, że zyskujemy bardzo dużo pieniędzy, sporo też tracimy. I może warto czasami do tego sięgnąć. Idziemy dalej, tu jeden z wielu bezdomnych psów w Santiago, tam sprzedają jakieś rzeczy, a tu jest rzeczka i płyną jacyś kajakarze, zobaczcie. Psy bezdomne są w Santiago wszędzie, mam wrażenie, że nie ma tu programu sterylizacji psów. Zobaczcie, tam są jakieś graffiti, ale nie jest to Maduro. Spójrzcie na te psy, one tam mają w ogóle jakieś swoje łóżko. To jest niesamowite. Idziemy dalej, mijamy jakieś stoiska z jedzeniem i piciem. Empanady. Napoje. Tu jakieś inne jedzenie. Idziemy dalej w kierunku Vega. Vega Market, jakoś tak to się nazywa. La Vega. Ok, chciałem nagrać największy targ żywnościowy tu w okolicy, który się nazywa La Vega, ale nie pomyślałem o tym, że o godzinie 19 czy 20 to on może już być zamknięty. Tak to jest, jak się wstaje od jakiegoś czasu o 15. Ale mogę wam pokazać góry. Tam daleko. W rybim oku tak sobie to będzie wyglądać, ale tam są, uwierzcie. Musicie mi uwierzyć na słowo, że Vega, La Vega Market jest naprawdę super. W ciągu dnia jest mnóstwo stoisk. Wyobraźcie to sobie. Wracamy, to jest stacja metra, a tak wyglądają taksówki w Chile, wszystkie i podobno w Argentynie też są te same kolory, czarne z żółtym dachem. Tak wyglądają najczęściej autobusy, nie są jakoś specjalnie nowe, myślę, że warszawskie wyglądają lepiej. W sumie łatwo jest tu utrzymać samochody i autobusy w czystości, bo przez wiele miesięcy nie ma praktycznie deszczy, nie trzeba mieć w ogóle samochodów, są po prostu czyste. Fajny patent, zobaczcie, jest taki peron autobusowy i żeby do niego wejść, to tutaj się kasuje bilecik. Kiosk, też pewnie pamiętający jeszcze Pinocheta. Stoisko z owocami. I bezdomny pies oraz bezdomny człowiek. I kolejne owoce. Kolejne jakieś przedstawienie. Uwielbiają to latynosi. Yo si quiere hago lo que
quiera con la pelea. Me voy, me largo. I uwierzcie mi, rowerzyści w Santiago mogą was rozjechać. Mają swoje prawa i z nich korzystają. Wkurzają się, jak im się wchodzi na ścieżkę. Jest ich tu bardzo dużo. Czarna strona dobrobytu wielkich miast i liberalnego rynku to bezdomni niestety. Tu też można zaobserwować, tu są takie ławeczki gustowne, na których sobie można usiąść. A tam ludzie mieszkają pod mostem. Trzeba przyznać, że Santiago bywa ładne. Tutaj mamy piękny pomnik, a tu jest Narodowe Muzeum Sztuk Pięknych w Santiago. Wieczorem ruszamy jeszcze raz na Plaza de Armas, żeby zobaczyć, jak jest tam po zmierzchu, ale tego dnia ulice są już puste. Ta piękna, kolorowa ulica, którą widzicie, to Calle Bandera, pomalowana rok temu w ramach projektu Paseo Bandera. Bandera oznacza po hiszpańsku flaga. Un saludo para Viña del Mar, Valparaíso, con Zetaccahuano, Villamora, Zarzamora, con ketchup, mostaza y ají. ¿Cuándo va la grabación? Polonia. Polonia. Sí. Saludo para Polonia, un mensaje, no hay más cupo. Eso es típica comida para Chile? ¿Dulce? Compadre, está la llena acá en Chile, tipo. ¿Usted de Polonia? Sí. Yo soy de Mongolia. Ah, interesante. Gracias. Chao Polonia, del Chile, para ti. Wasomari, oh yeah! No powiem wam, że pierwszy raz w życiu to jem i dobre to jest, smaczne, słodkie takie, kruche. No i oczywiście tłuste i pełne węglowodanów. Ale jem. Spójrzcie, w jakiej miejscówce jesteśmy. Tu jest kasa. No to można sobie przy każdym z tych stoisk zamówić kawę. Zrobiłem przed chwilą błąd i zamiast czekać tutaj na dole, to wszedłem tam na górę. Nie można wchodzić. Czyli jakbyście tu byli, to tam się nie wchodzi, tylko czeka się tutaj na kawkę. Przyszło zamówienie w postaci kawy i wody. To tyle na dzisiaj. W niedzielę ostatni odcinek z Chile i później ruszamy do Kolumbii. Tymczasem zapraszam tych z was, którzy jeszcze nie widzieli, do obejrzenia odcinka Uli z jej podróży po Azji. Link widzicie na ekranie. Miłego dnia.